Moi kochani jachtomaniacy, zapraszam Was na jachtur po kolejnej jednostce. Będzie to jacht, tym razem żaglowy N-Fun Yachting. I be on my grind, no flex, no shining. Oh yeah, baby, finna pull up right beside 'em. They call me Siki, I was never one for hiding. And if the weekend ticking, then on Monday I'll be riding. Fucking, flying, soaring, diving. Big drip, skillet on my stove, I keep 'em frying. Lit shit, milli off W tej the chwili mam przyjemność rozmawiać z Maciejem, który jest jednym z właścicieli. Cześć Maciej. Cześć, miło Cześć. mnie poznać. Miło Jeden również. z przyszłych właścicieli, bo mój jacht w tej chwili jest w stoczni i myślę, że jeszcze jakieś 1,5 miesiąca będziemy robić jego wodowanie. Ale wcześniej słyszałem, że miałeś okazję pływać na tej jednostce, prawda? Jesteś w stanie tutaj nam zdradzić parę szczegółów, bo ta łódź z zewnątrz robi naprawdę pozytywne wrażenie. Tak, od kilku lat żegluję na tego typu jachcie. Prowadzę również na tego typu jachtach szkolenia na patent żeglarza jachtowego, ale również i szkolenia na wyższe stopnie wtajemniczenia żeglarskiego, w tym również te kwestie pływania do sportu. I dlatego też moja decyzja zakupowa, ona była taka bardziej świadoma, bo jakby znając ten jacht, wiedziałem też czego oczekuję, bo ja jakby mój rodowód wywodzi się ze sportu i stąd też decyzja właśnie dotycząca zakupu tego akurat jachtu, takiej jednostki, bo ona spełnia te moje najważniejsze oczekiwania. I tutaj te kwestie takiej fajnej lekkości, czucia tego jachtu, to co ten jacht potrafi i jak bliski on jest tym jachtom, które przede wszystkim w swoim DNA mają kwestię żeglarstwa, dobrego żeglowania, fajnej nautyczności, a na drugim dopiero, czy na trzecim kolejnym etapie jest kwestia tej części hotelowej, tego życia. Tak jak macie tutaj możliwość zaobserwować i zobaczyć, jak przestrzenny i fajny, ergonomiczny jest kokpit tego jachtu, co daje bardzo dużo takiej frajdy, jeżeli chodzi o kwestię żeglowania, ale też instruktorom, osobom prowadzącym zajęcia, kwestię takiej indywidualnej podejścia do każdego stanowiska manewrowego, do każdej osoby, która jest przydzielona, tak jak powiedziałem, do tych stanowisk, żeby podejść i z nim skorygować, ustawić, żeby pracował na tej łódce tak, jak pracować powinien. Czyli ta łódź, którą tutaj nabyłeś, ona będzie służyć do celów szkoleniowych właśnie, tak? Ale też prywatnych? Generalnie szkoleniowa, również prywatnie oczywiście. Skonfigurowałem ją w taki sposób, że łódka będzie żeglować na wodach śródlądowych, ale również poprzez to, że będzie w kategorii projektowej B i doposażona do tego, żeby żeglować po wodach morskich, będziemy również robić starty w regatach tutaj morskich, ale i kwestia startów i żeglowania takiego do godzin stażowych i uzyskiwania wyższych stopni żeglarskich. Maciej, skorzystaliśmy tutaj z Twojej uprzejmości, że powiesz parę słów do kamery odnośnie tej jednostki. Chcemy się też wykazać tą uprzejmością i powiedz proszę, w którym miejscu można spotkać Twoją szkołę szkoleniową, w którym miejscu będzie można popływać właśnie tą jednostką. Ja wywodzę się z Warszawy, jestem z Warszawy, więc najbliższym akwenem, na którym będę, to będzie Zalew Zegrzyński, Jezioro Zegrzyńskie tak naprawdę. Będę również szkolił na Mazurach i robił tam szkolenia żeglarskie, ale nie zamykam się również na akweny takie właśnie jak Zatoka Gdańska, żeby tutaj ten jacht był i na tym jachcie te szkolenia również Powiedz prowadzić. proszę, jak Ciebie znaleźć w internecie? Na stronie internetowej www.csmsport.pl albo wpisując do internetu moje imię, nazwisko Maciej Sińczak i tam można zobaczyć, czym tak naprawdę się zajmuję i skąd się wywodzę, bo tak jak powiedziałem, moje DNA jest mocno związane z wodą, wywodzę się z windsurfingu, z klas windsurfingowych, ale ta przygoda również była z klasami żeglarskimi, z łódką katamaranem olimpijskim Tornado. Kochani, też w tej chwili wiecie, gdzie odbyć kolejne szkolenie, aby się przepłynąć właśnie tą wspaniałą łódką i powiem Wam, że mi przez myśl przeszło, że ja sam chyba się na takie szkolenie zapiszę, bo tej łodzi słyszałem bardzo dużo i bardzo chętnie bym na niej popływał. Ale w tej chwili zapraszamy Was razem z Maciejem na jachtur po tej przepięknej jednostce. Kochani, jesteśmy już w środku naszej łodzi żaglowej N-Fun Yachting. Porozmawiajmy o specyfikacji technicznej. Jakbyś mógł parę słów powiedzieć, jak duża jest to łódź oraz jakieś takie ciekawostki, smaczki, które zainteresują naszych widzów. Jacht N-Fun 30 stóp, czyli mówimy tutaj o jachcie 9-metrowym z lifting killem, który na dole tego lifting killu ma bulbę 500 kg. Bardzo fajnie to działa. Daje też możliwość regulacji zanurzenia. Minimalne zanurzenie wtedy mamy po podniesieniu pół metra, a po opuszczeniu mamy 1,60 m. To daje możliwość żeglowania i po wodach Zatoki Gdańskiej, jak również po płytszych akwenach i jeziorach. I ułatwia również kwestie związane z transportem takiego jachtu pomiędzy różnymi destynacjami.
Okej. No właśnie, w jaki sposób transportuje się taką łódź z tak dużym kilem? Ten cały lifting kill da radę nie tyle odczepić, co da radę go poprzez siłowniki hydrauliczne podnieść do góry i wtedy go zostaje pół metra pod dnem i zdecydowanie łatwiej taki jacht jest transportować, bo cały środek ciężkości się bardzo mocno na przyczepie obniża i dużo takich jachtów jeździ, po prostu można je sobie przewozić. Oczywiście trzeba mieć odpowiedni samochód do tego i kategorię prawa jazdy, czyli mieć E do kategorii B, żeby taki jacht móc sobie samodzielnie pomiędzy lokalizacjami przejść. Wspominałeś o tej specyfice tego jachtu, że on jest taki otwarty, dostępny i łatwiej się przeprowadza na nim szkolenia z tego powodu, prawda? Bo ja sam przeprowadzałem, mam patent żeglarski i rzeczywiście te łodzie były takie ciaśniejsze, dużo ciężej tutaj operować tej załodze, a tutaj widać, że jest bardzo duży komfort pracy na tej jednostce. Ergonomia całego tego Ergonomia. kokpitu, jak również to, jak on jest szeroki i duży, oczywiście kosztem czegoś, czyli kosztem tej całej nadbudówki, daje bardzo duży komfort pracy i komfort ludziom, którzy się szkolą, bo ja szkoląc na takich jachtach, na tym jachcie, szkolę 3, maksymalnie 4 osoby, więc ludzie mają tutaj naprawdę dużo miejsca na to, żeby odpowiednio w trakcie tego szkolenia pracować, przesuwać się swoim ciałem przód, tył, zajmować odpowiednie stanowiska manewrowe, czy w sytuacjach, w których wchodzimy jachtem i ćwiczymy manewry wyjścia i wejścia do portu. Jak zobaczycie, jak są szerokie półpokłady, czyli ta droga z rufy do dziobu i z dziobu do rufy, daje naprawdę duży komfort. Daje to też taką możliwość, że ci ludzie w trakcie żeglowania naprawdę, wykonując zwroty, mogą się przesiadać z burty na burtę. Często szkoląc na jachtach, które w mojej opinii nie do końca są do tego dostosowane, widzę to, jak ludzie szkolą się, robią zwroty, a załoga nawet nie ma możliwości Nie robi przejścia balatu. z burty na burtę, Tak. bo kokpity są ciasne i ciężko w ogóle się przenieść. Jeszcze też inną sprawą jest to, że bardzo często jest tak, że mamy bardzo dużo osób na jachcie w trakcie kursu. Ja od takich standardów uciekam, albo w ogóle ich nie realizuję, nawet nie uciekam, tylko nie realizuję. W kursach, które ja prowadzę, maksymalnie zabieram na pokład tak dużego kokpitu, takiego jachtu 4 osoby, bo to jest odpowiednia ilość osób, jak również odpowiednia ilość godzin, no bo te kursy też się skróciły z 2-tygodniowych do tygodniowych. Dużo jest tygodniowych kursów i wtedy w trakcie tego tygodniowego kursu, jeżeli masz za dużo członków załogi, no to per saldo oni mają mało godzin na jachcie, więc ja nie idę w ilość, ja idę w jakość. A co za tym idzie, szukałem jachtu, który będzie spełniał to, co ja chcę ludziom przekazać. I dlatego wybór padł na jacht Enfant 30. I dlatego ten jacht jest, wiesz, ja naprawdę wiele różnych jednostek w życiu przepływałem, ale to, co mnie urzekło w tej łódce, to jest właśnie to, że ona jest tak fajnie skrojona. Ktoś, kto myślał o zaprojektowaniu tego jachtu, myślał, żeby on oddawał te żeglarskie emocje. Widać, że i konstruktor, i pomysłodawca, i producent, czyli ta grupa ludzi gdzieś w swoim DNA ma też to żeglarstwo sportowe, że ten komfort poszedł na komfort jakby życia codziennego, tej części hotelowej. Okej, on jest tutaj spełniony, ale priorytetem jest to, żeby ten jacht fajnie pływał i oddawał fajne emocje. Producenci, krótko mówiąc, wiedzieli, co robić, nie? Bo I widać, wiedzą że mieli... to skorygować, żeby skorygować. osiągnąć to, czego przykładem jest to, na czym stoimy. To powiedzmy może parę słów o samym producencie, bo nie wybrzmiało to jeszcze do tej pory, ale to jest polski producent, prawda? Tak, jacht produkowany jest w Giżycku, na Mazurach, przez Marka Stańczyka. To jest jego pomysł, jego idea. Człowiek no, jakby mocno związany z polskim żeglarstwem, ze sportem. To nie jest osoba oderwana, która wymyśliła sobie Pomysł na swój biznes, pomysł nie? na biznes pod tytułem fajne, bo modne, bo trendy, tylko człowiek, który ma dużą wiedzę i doświadczenie w tym i wie, co chciał osiągnąć. I właśnie to jest to. I mnie to urzekło, mnie ta historia urzekła, ale również to, że ja naprawdę na tym jachcie wiele godzin spędziłem. Godzin prywatnie, ale i też w szkoleniach, w różnych warunkach pogodowych i to pozwoliło mi fajną konstrukcję jeszcze bardziej w trakcie etapu zamawiania jachtu dla siebie spersonalizować, żeby jeszcze bardziej spełniał moje oczekiwania. Czyli nikt do tego jachtu nie musiał cię przekonywać, ta łódka przekonała cię sama po prostu podczas pływania. Zdecydowanie tak. Powiedz proszę, bo słyszałem wielokrotnie, że ona ma naprawdę taki sportowy charakter, ta łódź. Jak szybko możemy nią popłynąć i jaki przechył możemy tutaj osiągnąć na tej łodzi? No to najlepiej byłoby, gdybyście przyszli i popływali na tego typu jachcie i w zależności oczywiście od warunków pogodowych, od zafalowania, od siły wiatru, ale od tego również, co jesteśmy w stanie postawić na maszcie, czyli który z żagli dodatkowych, czy to będzie Cod Zero, czy to będzie Genaker, ten jacht
żegluje mimo swojego gabarytu, mimo swojej szerokości i masy, on w dobrych warunkach wiatrowych żegluje w ślizgu. I to jest tak naprawdę wielki taki fan, taki ten moment, kiedy wchodzisz jachtem w ślizg, no to powoduje, że nagle więcej endorfin zaczyna krążyć. Ale no właśnie piękne w tym jachcie jest to, że on wykłada się, wchodzi w fajny przechył i później przez to, że jest na dole tego szubrowego miecza jest bulba, on w tym przechyle bardzo ładnie się utrzymuje, fajnie Ma szansę płynie. na wywrotkę, nie? Tutaj. Oczywiście ten moment prostujący bardzo wzrasta przez to, że jest taka mini łódź podwodna, bym tak to określił dla ludzi, żeby bardziej zobrazować, co tam na dole jeszcze jest na zakończeniu tego miecza. I to powoduje, że ten moment prostujący jest większy i ten jacht naprawdę w takim fajnym wyłożeniu ładnie, miękko żegluje. Dużo czasu spędziłem na tym jachcie na wodach śródlądowych. Miałem teraz przyjemność prowadzenia tego jachtu z Górek Zachodnich tutaj do basenu, do Mariny Yacht Park, tu gdzie jesteśmy w Gdyni. I jestem pod wielkim wrażeniem, jak ten jacht fajnie radzi sobie na akwenie, tutaj wód Zatoki Gdańskiej i nie ukrywam, że zaskoczył mnie, choć znam ten jacht, zaskoczył mnie tym, że to żeglowanie było suche, czyli było naprawdę bardzo mało chlapania od dziobu, które wchodziło nam od fal, które rozcinał dziób i wchodziły do kokpitu. I tym mnie zaskoczył, bo jacht, który ma stosunkowo niską, wolną burtę, nie jest dużą, rozbudowaną nadbudówką, bez szprycbudy, a było po prostu to suche, normalne żeglowanie. Więc to kolejny taki element, który mnie bardzo zaskoczył. Pozytywnie Tak. oczywiście. Oczywiście, że tak. Maciej, powiedz, bo wspominałeś o tym, że wyposażony ten jacht jest jeszcze w genaker, czyli oprócz grota, oprócz foka, mamy tutaj genaker i jeszcze jakieś ożaglowanie? Możemy zamiast genakera postawić Code Zero. No to jest kolejne 80 metrów żagla, które daje nam po prostu wiele frajdy, wiele radości, ale to, co osoby wywodzące się z żeglarstwa regatowego, ze sportu lubią najbardziej, to też ta kwestia prędkości tych uczuć. No i ta precyzja w sterowaniu tym jachtem, to jest niesamowite, ale również to, że taką jednostkę możemy bardzo zindywidualizować, czyli poprzez konfigurowanie. Tak, zresztą ty zrobiłeś, prawda? Tak, pod dane akweny, tam gdzie chcemy żeglować, czy to wersja właśnie z tym lifting killem, czy ze stałym killem, czy tak jak tutaj Państwo może wejść, zobaczyć z kołem sterowym. Ja skonfigurowałem sobie łódkę, która będzie na rumplu. Może być z podwójną płetwą, może być z pojedynczą płetwą, więc tak naprawdę tych możliwości w ramach jednej łódki jest sporo, w zależności od tego, gdzie żeglujesz, co lubisz i czego oczekujesz. Sposób, w jaki opowiadasz o tym żeglarstwie, ja już jestem po prostu tak nagrzany na to, żeby zapisać się do ciebie na szkolenie albo gdzieś zaraz wypłynąć i w szczególności wypróbować tą łódź, to jest bajeczne. No, nie, powiedz mi, bo to mnie też zaciekawiło, dlaczego na przykład ty wybrałeś rumpel zamiast steru? Jakie są przyczyny? Bo uważam, że ludzie, którzy pierwszy raz siadają na jacht i będą uzyskiwać pierwsze uprawnienia, patent żeglarza jachtowego, powinni zacząć od kwestii rumpla, gdzie nabrać tego spokojnego wyczucia i pracy. Płetwa sterowa też będzie płetwą taką obrotową. W sytuacjach, kiedy żeglujesz na śródlądziu i są momenty, gdzie chcesz im pokazać cumowanie na przykład na dziko, czyli dojście jachtem, no to będzie mi zdecydowanie łatwiej. Natomiast jeżeli decydowałbym się na jacht, który miałby żeglować tylko po wodach takich jak tutaj w Zatoce Gdańskiej, na pewno zdecydowałbym się na wersję z kołem sterowym na podwójnej płetwie, bo do takiego rozwiązania łatwiej jest również założyć odpowiednią hydraulikę pod kątem utrzymania łódki w kursie. Na tych rozwiązaniach z rumplem, no to oczywiście są takie rozwiązania, ale one są zdecydowanie bardziej awaryjne. Natomiast ja ze względów szkoleniowych wybrałem wersję na pojedynczej płetwie i klasycznie na rumple. Okej, co jest oczywiście zrozumiałe, jeżeli mówimy tutaj o kwestiach szkoleniowych. Przeszliśmy sobie do dziobu naszego Enfan Yachting 30. Opowiadaj, Maciej, czym nas tutaj możesz zaskoczyć? No zobacz, ile tutaj jest miejsca, jak fajna jest komunikacja. Dziób, rufa, dziób. Jak fajnie są też przesunięte do nadbudówki szyny od foka. One dzięki temu też ten żagiel jest lepiej dobrany. Łódka zdecydowanie ostrzej chodzi. To się wszystko przekłada też na prędkość i na komfort żeglugi. No ale też, jeżeli mówimy o kwestiach szkoleniowych, ile tutaj mamy miejsca do tego, żeby spokojnie uczyć nowych adeptów żeglarstwa, do tego, żeby prawidłowo wykonywać jedną z trudniejszych rzeczy, jaka jest, czyli wchodzenie i wychodzenie do portu. Bo każde żeglowanie zaczyna się wyjściem i kończy
kończy się wejściem. Ale to nie tylko o komfort chodzi, ale przede wszystkim też bezpieczeństwo, nie? Ta przestrzeń jest na tyle duża, że tutaj rzeczywiście można się czuć dużo bardziej bezpiecznie na tego typu jednostce. Okej, Ale tu- też mamy na tyle miejsca, zwróć uwagę, że jesteśmy tu w 2 osoby i w sytuacji, kiedy wiemy, że już mamy tam przeszkoloną załogę, jeżeli chodzi o kwestię związaną z osobą, która jest przy sterze i w danym momencie jest na komendzie, jak również osoby, które są dedykowane do cum rufowych, to spokojnie możemy się skupić na tym, żeby na przykład pokazywać całą pracę, jak powinna być prawidłowo wykonywana, jeżeli chodzi tutaj o cumy dziobowe, czy o szpringi, czy o bresty, ale również ta kwestia na przykład w tych doszkoleniach, które prowadzimy, kotwiczenia jachtu, czyli jak stawać na kotwicy. Jeśli podoba Ci się to, ile serca wkładam w każdy materiał przygotowany dla Ciebie, masz możliwość postawienia mi pysznej kawy, która da mi odpowiedniego kopa do nagrywania kolejnych kreatywnych filmów dla Ciebie. Link w opisie filmu. Buy Coffee. Dziękuję. Zeszliśmy sobie pod pokład z Maciejem. Jest tu zaskakująco dużo przestrzeni, bo ja myślałem, że ta zewnętrzna część, która jest rzeczywiście bardzo płaska i taka ergonomiczna, dostosowana do potencjalnych osób, które mogą się tutaj szkolić, to myślałem, że ta część tutaj pod pokładem będzie bardzo, bardzo skromna i ciasna, a jest zupełnie inaczej, bo rzeczywiście tutaj myślę, że może przenocować z 4-5 osób spokojnie, nie? Tak, mamy 2 huntkoje, duże, obszerne i tam spokojnie mogą spać 2 osoby. Tutaj w tej centralnej części jachtu w Messie mogą też spać 2 osoby i spokojnie na koi dziobowej 1 osoba, czyli tak naprawdę prowadząc szkolenia dla 4 osób z instruktor na tym jachcie można funkcjonować. Nie mamy tutaj, jak widać zresztą, wysokości stania, ale jest takie absolutne minimum, które jest potrzebne do tego, żeby takim jachtem też żeglować i nie każdej nocy wracać do portu, tylko też tutaj nocować, żyć, przygotować jakieś proste posiłki. Czyli 5-6 osób, prawda? No, optymalnie jest 5 osób. Oczywiście, jeżeli chcemy taką krótszą sobie zrobić rutę, możemy tych ludzi zabrać i więcej, bo kokpit daje na to możliwości, jak również i kategoria projektowa, bo ten jacht jest z kategorii projektowej C i wtedy możemy żeglować do 8 osób lub w kategorii tej już na morze w kategorii projektowej B i wtedy żeglujemy do 6 osób. Ale optymalnie, żeby każdy miał wygodne spanie, to jest tutaj 5 osób. Oczywiście na koi dziobowej można spać w 2 osoby, ale mówię, z doświadczenia ja tak żegluję, że do 5 osób, czyli 4 osoby załogi plus sternik kapitan. Okej, opowiedzmy, jakie mamy tutaj wyposażenie. Widzę, że tutaj centrum sterowania, prawda, dla sternika, czyli mamy radio, mamy panel sterujący, tak? Tak, ten jacht jest jachtem, który ma już 7 lat. Był u brytyjskiego dealera Enfan. Wrócił w tej chwili do Polski. Szykowany jest do dalszej podróży, do nowego właściciela, do Chile, więc on nie pokazuje tego, co w tej chwili stocznia oferuje, bo to wyposażenie w środku może być jeszcze mocniej rozbudowane. No i też można sobie to w indywidualny sposób konfigurować. Mamy zlew, mamy kuchenkę, możemy mieć płytę bądź taką tradycyjną kuchenkę 1-2-palnikową. Może być kwestia związana z lodówką taką szufladową lub lodówką od góry. Ale to, co ten jacht akurat odróżnia od tych jachtów śródlądowych, to jest to, że on bardzo dużo czasu spędził na kanale La Manche, czyli właśnie na wodach morskich. Ten konkretny Jacht, tak. I przez to on też jest wyposażony i przygotowany do żeglugi w takich warunkach i zgodnie z przepisami. Stąd też musi być radio. To radio właśnie do komunikacji pomiędzy jachtami, statkami, ale również do tego, żeby komunikować się z lądem i w sytuacjach awaryjnych też do kwestii związanej z wzywaniem pomocy. Jest cała tutaj tablica rozdzielcza z pełnym oświetleniem nawigacyjnym, które pozwala żeglować po zachodzie słońca, czyli w nocy, żeby być widocznym dla innych statków. Ma również takie urządzenie, ten jacht akurat wyposażony jest w takie urządzenie dwukierunkowe, tak zwanego ICE, który pozwala innym jachtom komercyjnym, bo wszystkie jachty komercyjne powinny być wyposażone w to urządzenie, że na ploterze widzimy inne jachty, które mają ICE-a, ale i widać i nasz. Jednokierunkowy ICE pokazuje tylko nas, ale my mamy problem z nimi, więc tutaj jest założony dwukierunkowy, dzięki temu żeglując na trudnych wodach kanału La Manche, gdzie jest bardzo duży ruch statków komercyjnych i nie tylko, no to bardzo pomaga w kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Ale w tym modelu nie mamy chyba plotera, prawda? Mamy na zewnątrz. A, jest na zewnątrz. założony taki
średniocalowy wyświetlacz i on ma też plotter map i to też bardzo jakby pomaga. Dodatkowo jeszcze są przyrządy związane z elektronicznymi odczytami wiatru. Można oczywiście sobie tak ten jacht skonfigurować, że to radio, które macie tutaj w środku, będzie miało repetytor, czyli mikrofonogłośnik wstawiony w kokpicie, żeby składać meldunki albo odbierać meldunki, że nie trzeba schodzić za każdym razem tutaj do messy, do środka, do tej części nawigacyjnej, tylko żeglując sobie z kokpitu też można zgłaszać się do bosmanatów i prosić o zgodę na wyjście, wejście do portu lub komunikować się ship to ship. Czy ten jacht posiada ster strumieniowy, albo czy w ogóle jest potrzebny ster strumieniowy w tego typu jachtach? Oczywiście jest taka możliwość, tylko z racji tego, że on nie ma bardzo dużego zanurzenia na dziobie, to ten ster strumieniowy jest trochę inny. On musi wyjść, jakby wysunąć się z dna i takie urządzenie można sobie założyć. Ta jednostka, ta akurat tego steru strumieniowego nie ma, natomiast nie znaczy to, że nie można sobie takiego zamówić, tylko będzie to troszeczkę inaczej wyglądało, ale działa na tej samej zasadzie i bardzo oczywiście pomaga. Okej, dowiedzieliśmy się już o tej jednostce bardzo dużo, więc myślę, że czas na ostatnie pytanie. Pewnie moi widzowie chcieliby się dowiedzieć, ile musieliby zapłacić za tego typu jednostkę. Oczywiście cena podstawowa, bo wiadomo, że sufitu nigdy nie ma, ale od jakiej ceny możemy tutaj zacząć negocjacje z producentem? W miarę dobrze wyposażony jacht zaczyna się około 110 000 euro netto. To jest- Dalej możemy oczywiście go sobie konfigurować i dozbrajać w zależności od własnych potrzeb, oczekiwań i tego, na jakich akwenach chcemy żeglować, ale w tej kwocie już można wypłynąć naprawdę nieźle skonfigurowanym jachtem. Kochani, jeżeli jesteście zainteresowani zakupem tego typu jachtu, to napiszcie, skontaktujcie się ze mną lub z producentem. Postaramy się być może ugrać dla Was jakiś rabacik dodatkowy. Oczywiście żartuję, ale subskrybujcie nasz kanał. Maciej, bardzo dziękuję przede wszystkim po jachtur, po tej wspaniałej jednostce. Ona w 100% do mnie przemawia. Ja już po prostu chciałbym się wpakować tutaj na rejsy po tej jednostce i się przepłynąć z Tobą na szkoleniu. Także bardzo Ci dziękuję za ten jachtur jeszcze raz i mam nadzieję, że kiedyś się zobaczymy. Ja korzystając z okazji chciałem zaprosić Cię na uroczyste wodowanie, na chrzest jednostki, który najprawdopodobniej będzie we wrześniu i to byłby też chyba dobry moment, żeby pokazać jak to będzie wyglądało naszym odbiorcom, ale też fajnie byłoby, gdybyś popłynął i z pokładu moglibyśmy powiedzieć, jakie są Twoje odczucia, bo dzisiaj rozmawiamy o jachcie, który jest przycumowany i możemy różne rzeczy o nim opowiadać, ale fajnie byłoby powiedzieć to, jak Ty widzisz to po tym, jak będziemy żeglować. Przede wszystkim jest mi bardzo miło i dziękuję za to zaproszenie. Nie spodziewałem się, ale jest to naprawdę, czuję się zaszczycony, więc dziękuję. Mam nadzieję, że się widzimy we wrześniu. Będziemy mogli poczuć rzeczywiście, jak ta jednostka zachowuje się na wodzie i będę miał porównanie do jednostek innych, którymi miałem przyjemność już tutaj pływać po Europie. Ja osobiście nie mogę się doczekać tego momentu, także spisujemy kontakty i widzimy się we wrześniu, a Was nie mieszkamy oczywiście o tym powiadomić. Oglądajcie kanał Jachtomaniak. Zapraszam do subskrypcji.